Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Ci z Was, którzy śledzą nas już od dłuższego czasu, a będzie pewnie tego z 2 lata, mieli może okazję trafić na materiały, które nagrywaliśmy z przedstawicielami Nokii, gdzie rozmawialiśmy o tym, co Nokia robi, w zależności od tego, jaka to jest gałąź przemysłu, czyli na przykład dostarczanie technologii 5G dla farm wiatrowych. Rozmawialiśmy też o specjalnych telefonach, które są mocno odporne, ale też w ramach takich rozwiązań wspierających bezpieczeństwo. I również mieliśmy rozmowę dotyczącą, gdzie można znaleźć zastosowania Nokii, począwszy od kopalni, takich zwykłych głębinowych, aż po rozwiązania, które docierają na Księżyc. Także serdecznie zapraszam do oglądnięcia tych odcinków. Linki będą w opisie tego odcinka. A dzisiaj przechodzimy do takiego tematu, który można by powiedzieć staje się ostatnio tematem takim gorącym prawie obok AI-a, a to są rozwiązania tak zwanych prywatnych sieci 5G. W Polsce pojawiły się już też takie instalacje. My jako Inergo próbujemy przekonać też klientów do tego, że warto w to wejść, ale tak naprawdę stwierdziłem, że zapytam u źródła i zaproszę dzisiaj osobę, która tym zajmuje się na co dzień, czyli dostarczaniem odpowiedniej wiedzy i partnerom, i klientom na temat prywatnych sieci 5G. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Wioleta Maciejewska z Nokii. Wioleta, kim jesteś, co robisz, co chcesz tutaj też zdradzić naszym słuchaczom i oglądającym, co poza rozmowy w Inergo nie wyjdzie? Oczywiście. Może rozpocznijmy od tego, że opowiem Wam trochę o tym, jak Nokia jest zorganizowana wewnątrz, żebyście też zrozumieli, z jaką firmą macie do czynienia. Ty, Arku, pewnie trochę więcej wiesz, ale żeby rzucić więcej światła, to mamy w Nokii, można powiedzieć, 3 nogi. Jedna noga, która nazywa się Network Infrastructure, to jest infrastruktura typowo sieciowa i tutaj znajdziemy w środku takie rzeczy jak IP/MPLS, DWDM czy FTTH. I takie wdrożenia również mamy Oczywiście. z Wami na koncie, specjalnie dla klientów, dla których ta transmisja tych danych jakby wrażliwych czy krytycznych jest bardzo ważna i te rozwiązania funkcjonują. Okay. Tak, i myślę, że to też warto powiedzieć, że Inergo tak naprawdę rozpoczęło przygodę z Nokią właśnie od takich rozwiązań i w tym jesteście super mocni. A kolejnym etapem Inergo, dziękuję. waszej podróży z nami jest właśnie rozwój technologii bezprzewodowych. Drugą nogą, taką dość silną i myślę, że najbardziej dzisiaj znaną, z tego jesteśmy znani, to jest sieć bezprzewodowa, którą my nazywamy Mobile Networks i jest to, krótko mówiąc, taki dział, który sprzedaje głównie infrastrukturę radiową. Czyli tutaj klientami są głównie nasi operatorzy. Mówimy to o takich operatorach jak Orange, T-Mobile i pewnie cała czołówka światowa typu Vodafone, Verizon i tak dalej. I trzecia noga, którą ja reprezentuję, to jest CNS, czyli Cloud and Network Services. To jest taka dywizja, która skupia się głównie na tej części rdzeniowej sieci bezprzewodowych. My to nazywamy z angielska Corem i taka nazwa chyba najbardziej się przyjęła i funkcjonuje. Natomiast gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć właśnie na język polski, to albo byłby to rdzeń sieci, albo ja to też lubię porównywać do mózgu, do takiego elementu, który steruje wszystkimi usługami, które później w takiej sieci się znajdują i są użyteczne dla użytkowników. Moja rola w ramach CNS-u polega na nadzorowaniu części działu sprzedażowego. Jest to część Europe East, ale z Eastem ma niewiele wspólnego. Są to takie kraje jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, Polska, wszystkie kraje nordyckie i kraje bałtyckie. Więc mam dość dobry ogląd tego, jak my jako Polska i nasze tutaj projekty wyglądamy w zestawieniu z resztą Europy i w zestawieniu z takimi krajami, które na pewno wszystkim kojarzą się z jakimś dobrobytem, awansem też cyfrowym, chociażby właśnie wspomniane kraje nordyckie, gdzie tam rzeczywiście jest spory nacisk też od strony rządowej, od strony publicznej na to, żeby te usługi cyfrowe rozwijać.
Pytałeś mnie też o rzeczy takie Takie prywatne. poza firmowe, które mogą też pokazać, jakim człowiekiem jestem. Poza technologią oczywiście moją pasją taką sportową, ale nie od uprawiania sportu, tylko bardziej od oglądania, są sporty motorowe. Największą... No ja właśnie gdzieś słyszałem, że jesteś fanką żużla. Tak, jestem fanką żużla. To nie jest oczywiście takie bezpodstawne, ponieważ ja oryginalnie pochodzę z takiej małej wioski pod Lublinem, a jak wiadomo Lublin od zarania dziejów żużlem stoi i taki klub sportowy jak Motor Lublin. Dzisiaj myślę, że jest całkiem rozpoznawalny, chociażby z tego powodu, że 2 razy pod rząd zdobył mistrzostwo. I dzisiaj też jest na dość dobrej drodze do tego, żeby ten sukces powtórzyć. To ja do szkoły chodziłem do Rybnika. Mieszkałem w Jastrzębiu-Zdroju, więc do Rybnika było blisko. I takim fanem żużla, w ogóle sportów był mój tato. Ja tego żużla długi czas nie rozumiałem, bo zawsze miałem wrażenie, że w telewizji to jeżdżą w koło. I że jest to nudne, I że to jest nudne. Mhm. Dopóki tato nie zabrał mnie na ROW Rybnik. Na stadion. I to się okazało tak, na stadion. To się okazało, że to jest całkiem inaczej. Ta atmosfera jest inna, nawet patrzenie, jak oni jeżdżą w kółko, ale w tym hałasie spaliny. Zapach tak, to metanolu. Naraz się okazało, że to całkiem inaczej. I pamiętam, że po latach wziąłem rodzinę we Wrocławiu już. I też było tak, a po co idziemy? A co tam będzie? Ale się okazało, że też jakby te wrażenia ze stadionu są całkiem inne. Nie, Myślę, żebym tam całkiem w to wchłonął, nie wiadomo, ale jest różnica pomiędzy tym, co patrzymy, że w telewizji jeżdżą w kółko. W telewizji rzeczywiście jest tutaj to jest jakby inna mało atmosfera. atrakcyjne, tak jak powiedziałeś. Z 2 powodów ja polecam wszystkim, którzy nie mieli okazji jeszcze się wybrać na stadion. Pierwszy powód jest taki, że jest to sport rodzinny. Możesz spokojnie wybrać się ze znajomymi, z dziećmi i oczywiście zdarzają się przypadki jakichś osób, które nie do końca znalazły się we właściwym czasie i we właściwym miejscu, ale co do zasady myślę, że można powiedzieć, że jest to miejsce absolutnie spokojne, w którym idziesz się zrelaksować, możesz kibicować dowolnej drużynie i nie zostaniesz w jakiś sposób obrażony czy wyrzucony z danego sektora. Dla mnie była to jednak dość spora różnica w porównaniu z kibicowaniem piłkarzom. I myślę, że warto chociażby z tego powodu raz wybrać się na stadion żużlowy i poczuć tę atmosferę. Zachęcam was też do tego, żeby wybrać się do Wrocławia na stadion olimpijski. Jest to piękny, nowy stadion, zwykle wypełniony po brzegi, co też naprawdę daje super atmosferę i jak widzi się tych ludzi, którzy dużo energii wkładają w to, żeby wspierać zawodników na torze, naprawdę emocje. Zresztą ta Liga Żużlowa Polska chyba jest jedną z najlepszych, tak jakby patrząc na to, kto w niej startuje. Twój jakby ulubiony zawodnik dzisiaj? Mój ulubiony zawodnik to Jarek Hampel. Człowiek, który jest chyba w moim wieku albo coś koło tego, więc już raczej kończy karierę zawodniczą, natomiast fajny człowiek od strony takiej życiowej, tego jak się zachowuje na torze i poza torem, jak się wypowiada, jaką ma pokorę wobec sportu, no i naprawdę taka kindersztuba, której myślę, że coraz rzadziej to możemy teraz widzieć. tak sama kiedyś próbowałaś się tak pokręcić? Nie mam takiej możliwości, nie, ale chętnie bym spróbowała. I nawet kiedyś rozmawialiśmy a propos żużla w Krośnie, który również został tam reaktywowany kilka lat temu, że jeśli będzie taka możliwość, jeśli będziemy gdzieś sieć 5G wdrażać w Krośnie, to ja naprawdę chętnie zgłaszam się. Właściwie jest jakaś szansa drobna, bo na razie z Pansem w Krośnie będziemy robili laboratorium 5G wspólnie. Zresztą to też długi czas trwały dotyczący rozmowy tego zakresu. A biorąc pod uwagę, że jednak PANS stara się postawić na atrakcyjność tego uczenia, no wiadomo, jednak Krosno jest na jakimś uboczu, jakby na to nie patrząc. O to chodzi, żeby ci ludzie tam zostawali, uczyli się. Czymś tak się dalej. wyróżnić. Może to jest jakiś pomysł na jakieś wydarzenie, które można byłoby zrobić. Dobrze, no porozmawiamy tam, wyślemy naszych ludzi. Okej, więc żużel jak najbardziej. Trzymamy kciuki. Ale rozumiem, że Motor Lublin, tak? Czy już się zmieniło coś? Nie, Motor Lublin, ale też oczko niżej, no to Wilki Krosno oczywiście. Tak? Dobrze, to dziękujemy w imieniu kolegów z Krosna i Wilków Krosna.
Wracamy do tematu tego 5G, bo tak naprawdę tych prywatnych sieci 5G. W 2023 ono będzie nastąpiło takie urealnienie tego tematu, bo wcześniej myśmy gdzieś tam rozmawiali z jakimiś klientami, też pokazywaliśmy case'y Nokii, to się mówiło, że jest, tylko klienci trochę tak, no fajnie, że o tym mówicie, tylko kiedy będziemy mogli to zrobić? Nawet były jakieś robione już takie poce i wy robiliście, i my robiliśmy, ale zawsze było na zasadzie, kiedy będzie można. I tak naprawdę w zeszłym roku nastąpiło już jakby przydzielenie tego pasma przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, czyli można powiedzieć, że wtedy wszystko wystartowało i zaczęło się już rozmowa o konkretach. Zresztą na koncie mamy pierwszą taką sieć zrealizowaną już po tym okresie czasu dla konsorcjum 5G Lab, które jest dosyć też ciekawe, bo to jest konsorcjum uczelniane. Tam dużo będzie takich rzeczy, które można testować i mieliśmy okazję ostatnio już jakby świętować zakończenie wdrożenia. Oni teraz weszli w fazę produkcyjną. Ale wracając do tego 5G, czym jest i tak naprawdę dlaczego warto o tym myśleć? No bo wydaje się, że do tej pory jednak te sieci takie komórkowe LTE były zarezerwowane jednak do tego, żeby obsługiwać duże obszary, kojarzą się z masztami, z jakimiś stacjami bazowymi, z dużym skomplikowaniem. I nadal tak może być, bo możemy sobie podzielić też te sieci kampusowe w zależności od tego, kto chciałby je wdrażać i na jakim obszarze. Mhm. Bardzo często mówimy o tym, że to są takie sieci kampusowe, czyli kojarzy nam się, że jest to jakiś wydzielony obszar, na przykład przedsiębiorstwa, jakieś hale magazynowe czy produkcyjne i tam jakieś use case'y wybieramy, zastosowania, które dane przedsiębiorstwo mówi, na przykład potrzebujemy przesyłać w krótkim czasie bardzo duże paczki danych i aktualne sieci, z których korzystamy, nie dają rady, bądź robią to zbyt długo, bądź proces jest przerywany w trakcie, musimy zaczynać od nowa, więc są z tego powodu jakieś straty finansowe, które można ograniczyć, ale też możemy sobie wyobrazić sieć 5G prywatną czy kampusową na dużo większym obszarze. I myślę tutaj na przykład o takich obszarach jak na przykład okolice lasów. Ochrona przed pożarami. Najczęściej w takich miejscach sieć komórkowa operatorów jest niedostępna, bo nie ma tam użytkowników komercyjnych, więc operator nie ma motywacji biznesowej do tego, żeby taką sieć budować. A jasnym jest, że potrzeba dostarczenia tam transmisji danych czy jakichś innych zastosowań jak najbardziej istnieje. I tu nie mówimy tylko o komunikacji głosowej między służbami leśnymi czy strażą pożarną, ale myślimy też na przykład o dużej ilości czujników, które są porozkładane czy w samym lesie, czy przed lasem. I te dane są zbierane czy dla celów pogodowych, czy monitorowania różnych zachowań zwierząt. No, zastosowań czujników, które są w okolicach takich obszarów leśnych jest naprawdę sporo. I dzisiaj to funkcjonuje trochę tak, że czy każda służba, czy każda jednostka, która ma jakąś potrzebę na własną rękę, próbuje zorganizować sobie taką łączność i najczęściej napotyka na dokładnie takie same trudności. Czyli nie ma tej łączności, operator mówi, no tak, możemy to zbudować, natomiast to będzie bardzo drogie, no bo poza wami Ale tak zapłacicie naprawdę dodatkowe pieniądze i tak, musimy postawić maszt, zgody i tak dalej. Okay. Skomplikowana sprawa, tak? W przypadku sieci kampusowych to jednostka, która ma potrzebę, decyduje, w jaki sposób będzie ta sieć zbudowana, gdzie będzie silny zasięg, gdzie tych na przykład urządzeń jest sporo i tak dalej. Oczywiście jesteśmy tu w pewien sposób ograniczeni tym, jaką ma propagację na ten moment pasmo N77, o którym rozmawiamy. I wiadomo, że to nie będą jakieś ogromne odległości typu 20-30 km. Do tego potrzebowalibyśmy trochę inny zestaw częstotliwości. Na przykład 700 albo 800, które na razie nie jest rozdysponowane w Polsce. Ale jeśli skupimy się nawet już na tej częstotliwości N77, które mamy dostępną, to tych zastosowań może być całkiem sporo. One też mogą być wykorzystywane na przykład do dostarczania tak zwanej ostatniej mili. Czyli jeśli mamy zbudowany światłowód do jakiejś konkretnej wioski i dalej na przykład jest obszar Natura 2000, jest bardzo trudno pociągnąć tam kabel, czy go powiesić na słupach, czy zrobić go pod ziemią, to tutaj sieć 5G też mogłaby być zastosowaniem. To mówisz tą ostatnią Mirę, to właśnie ostatnio Paweł Niedzielski, Łukasz Łodarczyk i Tomek Wolanin podczas PLNOG-u w Krakowie tegorocznego właśnie prezentowali to rozwiązanie
pokazując tym operatorom, którzy tam są, właśnie w jaki sposób mogą doprowadzić tą ostatnią milę. Tak. Bo ona zawsze była kosztem. Ja pamiętam czasy, kiedy pracowałem u operatora telekomunikacyjnego, no ta ostatnia mila to zawsze jakby powodowała, tak? Bo to jakby wejście na odpowiednie tereny, ileś tego kabla, teraz pytanie, czy warto położyć światłowód, jak to rozdysponować. Czyje są działki przede Teraz trzeba, wszystkim, tak, właśnie uzyskać jakieś zgody, przejść i tak dalej. A tu się okazało, że przy tym rozwiązaniu, kiedy można, to jakby całkiem inaczej, a jakość jest naprawdę dobra, bo i tak korzystamy z tych rozwiązań w telefonach komórkowych. Tu się okazuje, że jakby mamy większą przepustowość, bo trochę jest inna. Czyli podsumowując, to prywatna sieć, czyli ja dzisiaj jako instytucja, firma czy organizacja mogę wystąpić o to, że chcę sobie zbudować taką sieć. Tutaj na razie mówisz, jakby przez to pasmo N77 jest to ograniczone, że to jest jakby obszar nie większy niż 20 kilometrów. Tak, Ale to jest jakby przydzielone, że to są jakieś zakłady pracy. Nawet jeżeli mówimy o tych lasach, to też się pewnie da to jakoś tam odpowiednio zaprojektować, żeby to wszystko było funkcjonowało. Okej. No i teraz jak właśnie to wygląda z punktu widzenia firmy? Czy to jest tak, że to jest kosmicznie skomplikowane i trzeba mieć jakiegoś, nie wiem, właśnie wiedzę operatora telekomunikacyjnego, żeby to zrobić? Czy to jest po prostu podejście do konkretnej sieci bezprzewodowej i jak tak naprawdę podejść do takiego tematu? Od czego zacząć? To odpowiem trochę jak prawnicy zawsze odpowiadają, czyli to zależy. To mamy inny podcast na ten temat. Nie, no oczywiście trochę żartuję. Natomiast w przypadku zastosowań typowo enterprise'owych, takich, gdzie firma przychodzi i mówi, mam konkretną potrzebę, która dzisiaj nie jest zagospodarowana i przy użyciu istniejących sieci typu na przykład Wi-Fi nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Co wy na to? To tutaj zagadnienie jest trochę skomplikowane, ale ono bardziej wynika z tego, że sporo rzeczy sobie musimy najpierw przygotować, omówić i dookreślić, po to, żeby to wdrożenie na koniec przebiegło sprawnie i żeby zarządzanie tą siecią było, powiedzmy, intuicyjne. W ramach naszej oferty mamy 2 typy rozwiązań. Z grubsza, tak? Pewnie znalazłoby się ich więcej, ale istnieje takie rozwiązanie, które nazywa się Digital Automation Cloud. I jest to rozwiązanie, w którym najpierw definiujemy sobie parametry, czyli ilu mamy mieć użytkowników, co ci użytkownicy mają robić, czy to mają być tylko transmisja danych, czy transmisja danych plus usługi głosowe, jaka przepustowość nam jest per użytkownik potrzebna i tak dalej. Kiedy wszystko to już mamy, zespół back-office'owy w Nokii przygotowuje taką sieć, prekonfiguruje ją, przyjeżdża to właściwie, można powiedzieć, na palecie i jest praktycznie pluginem. Całość zarządzana jest zdalnie przez zespół wirtualny, natomiast serwer sterujący, czyli ten mózg sieci, o którym mówiłam trochę na początku, znajduje się u klienta. Okej. I to jest takie podejście, które daje przedsiębiorstwu niezależność od operatora, ale z drugiej strony nie wymusza na przedsiębiorstwie zatrudniania osoby, która będzie tylko i wyłącznie pod to. Można byłoby to ująć w takich starych, dobrych hasłach as a service, czyli tak naprawdę ten 5G as a service? 5G as a service, jest to model na pewno OPEX-owy. Okay. Oczywiście można to zmienić, natomiast model subskrypcyjny wprowadziliśmy po to, żeby trochę upodobnić ten rodzaj usługi do tego, co firmy znają od operatorów, gdzie płacą jakiś abonament per użytkownika i wiedzą, jak to wygląda. To też pozwala trochę lepiej zarządzać kosztami firmom i rozkładać to w czasie. Natomiast możemy to oczywiście dowolnie miksować, w zależności od tego, jak firma dysponuje budżetem. Czyli jeśli ktoś ma dzisiaj na przykład jakieś pieniądze zablokowane na dany projekt, a później nie wie, co będzie, to też możemy zmienić Albo ma trochę. też obszar, gdzie może zacząć nową inwestycję, a na starym obszarze jeszcze ma, nie wiem, bilan zrobiony i wiadomo, że go na razie nie wyrzuci, bo czeka, aż się zamortyzuje i dopiero wtedy tu sprawdzi i będzie sobie mógł przechodzić. Więc tutaj możemy żonglować. I drugi model, który też mamy wprowadzony, jest takim modelem, który możemy porównać do sieci operatorskiej, tylko bardzo mocno zminiaturyzowanej. Czyli jest to wtedy sieć nieco bardziej skomplikowana, mamy więcej serwerów, mamy więcej parametrów, o których musimy porozmawiać i je zaplanować.
I wtedy na pewno jest potrzebny partner, który taką siecią będzie zarządzał. Oczywiście może to robić Nokia zdalnie, natomiast taki model wynikający z praktyki to bardziej my polecamy, kiedy jest partner działający lokalnie na danym rynku, tak jak Inergo, który może w dowolnym momencie podjechać na site, zrekonfigurować stację bazową bądź rdzeń sieci, dodać jakieś usługi, pozmieniać parametry i tak dalej. To również nie wymaga od przedsiębiorcy czy od jednostki, która sobie taką sieć wdraża, tego, żeby mieć, powiedzmy, rozbudowany dział IT, który zarządza tą siecią, ale już tutaj w tym modelu, ponieważ jest to dużo bardziej skomplikowane, dobrze by było mieć zaplanowaną współpracę z partnerem, który zna się na rzeczy i jest w stanie szybko zareagować. Natomiast w jednym i w drugim przypadku i tak jest potrzebny pomiar, tak? Żeby zobaczyć, jak się to będzie rozkładało, tak? Bo nawet jeżeli mówisz, że na palecie przyjeżdża, to planowanie radiowe gdzieś musi być jakby zrealizowane. I to jest zawsze taki dwuetapowy proces, jeśli mówimy o planowaniu radiowym. Często różni partnerzy, którzy dzisiaj wdrażają sieci Wi-Fi, mają takie wyobrażenie, że to jest dość proste i skoro planujemy sieci Wi-Fi, to w zasadzie na drugi dzień możemy po zakupie dodatkowych modułów w oprogramowaniu zacząć planować sieci 5G. Praktyka pokazuje, że nie jest to niestety takie proste. Na pewno jest dość istotny komponent w planowaniu radiowym, czyli znajomość konkretnych parametrów danego sprzętu, który musimy użyć. Sprzętu na zasadzie już samych tego radiowego, tak? Radiowego, tak. Okay. I oprócz dostępności infrastruktury, i tutaj znowu wchodzimy w pewne niuanse. Jak wysoki ma być maszt? Czy możemy skorzystać z masztów Networksa, Cellnexa i wynająć sobie tam miejsce? Czy na przykład jeśli mówimy o sieciach 5G miejskich, to czy miasto dysponuje na przykład miejscami typu wysokie budynki albo miejsca na elewacji, gdzie możemy zamieścić taką infrastrukturę? Czy to ma być na przykład... Albo chociaż w tym lesie też, jak tam sobie z tym poradzić, gdzie je rozmieścić, no bo na drzewach może się okazać, że nie do końca, tak? No musimy mieć za każdym razem zasilanie i światłowód, który dochodzi do tego miejsca, skąd będziemy siać sygnał. I wtedy dzwoni ktoś od fotowoltaiki. Tak. I mówi, mam dla Państwa rozwiązanie. Tak, i jeśli jesteśmy jeszcze przy tym planowaniu radiowym, to myślę, że o tyle jest to ważne, że dużo się mówi też o takich zagrożeniach wynikających z sieci 5G. Ludzie się tego trochę obawiają, tak, że to źle wpływa na zdrowie i przy falach milimetrowych typu 26 GHz, gdzie te zasięgi są typu 200-300 metrów, czasami 100 metrów, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze absolutnie w tym miejscu. Znaczy infrastruktura, którą my możemy zaproponować, jest dostępna, natomiast w Polsce na razie takich wdrożeń nie ma i myślę, że jeszcze kilka lat upłynie, zanim one będą. Ale pierwsze głowice z fal milimetrowych chyba są testowane w ramach laboratorium. W ramach laboratorium jak 5G, najbardziej. żeby tam właśnie sprawdzić, jak one, bo się śmialiśmy, że one tak wyglądają trochę jak minionki, jakby je okleić, to takie dosyć sympatyczne. One, zresztą jak popatrzysz na nie, to one dość podobnie do Wi-Fi wyglądają. Więc, tak, że tak patrzy, chciałby je przytulić, pogłaskać. Więc jak myślisz sobie, że ktoś chciałby spalić taką stację bazową, to musiałby chyba najpierw spalić wszystkie stacje Wi-Fi. Gdziekolwiek widzisz access pointa od Wi-Fi, to też trzeba by je palić, bo one są praktycznie nie do odróżnienia. Natomiast w miastach pewnie w przyszłości to przyda się jak najbardziej taka sieć, bo ona przepustowością będzie zbliżona do tego, co mamy dzisiaj na światłowodzie. Natomiast... Czyli jakby podstawowy plus, czyli tak naprawdę porównanie ze światłowodem, który dzisiaj daje duże możliwości, to tym bardziej już mówimy o tej ostatniej mili w wielu obszarach, albo tam, gdzie tych urządzeń klasy IoT będzie tak dużo, że można powiedzieć, że będą autonomiczne pojazdy na przykład. Rywalizowały o dostęp, Natomiast oczywiście za każdym razem wracamy do tematu pieniędzy i jak sobie pomyślimy, jak gęsto tak sieć musi być zbudowana, jaką infrastrukturę towarzyszącą właśnie typu zasilanie, typu światłowód musimy do tego jeszcze dołożyć, no to koszt inwestycyjny takiej sieci w falach milimetrowych robi nam się dość spory. A to oznacza, że musi być za tym naprawdę jakiś silny use case, który nam uzasadni konieczność budowania takiej sieci. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, żeby jakaś sieć milimetrowa w Polsce powstała, żebyśmy mogli tego trochę dotknąć i potestować, poza laboratorium nawet.
Natomiast dzisiaj myślę, że te zastosowania są bardziej pod pasmo N77 i ono w zupełności na tych kilka następnych lat nam wystarczy. Nawet jeśli myślimy o takiej infrastrukturze miejskiej, bo tutaj możemy zejść do poziomu ulicy, czyli montować stację bazową na przystankach, w plonach przystankowych, czy nawet jeszcze gdzieś tam niżej, więc... Czyli tak naprawdę wspomaganie, powiedzmy, tych autonomicznych autobusów, tak? Czyli Wiesz co, generalnie, że bardziej mogłyby dobrze parkować i jakby bez szkody. Bardziej bym widziała to zastosowanie do na przykład rzeczy związanych z bezpieczeństwem. Czyli jeśli dzisiaj masz w autobusie X kamer, które monitorują zachowania pasażerów, Okej. ale one najczęściej zgrywają ten obraz na jakiś dysk, który jeździ w autobusie i zrzucane są dane, jak autobus wjeżdża na zajezdnię. Jeśli jest tam odpowiedni długi czas, że on może sobie stanąć i te dane przepłyną na jakiś serwer, to wtedy tak. A tu mówimy o tym, że taka sieć umożliwiłaby transmisję w czasie rzeczywistym obrazów Szybciej. w górę sieci. Okej. I wtedy możemy skorzystać z wspomnianej przez ciebie na początku sztucznej inteligencji, która analizuje taki obraz na bieżąco, wykrywa jakieś anomalie, jeśli chodzi o zachowania, na przykład, że ktoś sprayuje, że ktoś kogoś chce okraść, cokolwiek jest bójka. Czyli tak naprawdę fragment, wycinek, można było powiedzieć, Tak. takie jakby próbkowanie, czyli zdarza się taka sytuacja, czyli wejść teraz szybko, prześlij, bo jesteś w To może samo wysyłać, prawda? Do na przykład Straży Miejskiej, która jest mamy zlokalizowana warunki, najbliżej. które wywołują, tak? Jeżeli rozpoznałeś sprayowanie, atak na kogoś, wypadek, Tak, cokolwiek to innego, to wtedy wywołaj i zrzuć ten fragment, który jest jakby na najbliższym właśnie przystanku, gdzie jesteś, bo jest krytyczne, Nawet tak? bym powiedziała, że od razu wyślij klip o długości, 10 sekund do najbliższego strażnika miejskiego, który po geolokalizacji znajduje się tu i wtedy na przykład on może wsiąść do tego autobusu, zadziałać i tak dalej. To jest oczywiście, wiecie, wymagałoby zrobienia takiego dużego projektu, gdzie jest wiele podmiotów zaangażowanych, czyli na przykład ta Straż Miejska też musiałaby... Mamy Straż Miejską, mamy Policję, mamy Pogotowie, tak naprawdę potem te MPWiK, jakieś Oczywiście. takie, które gdzieś są jakieś różne awarie, czy ta MZK, czy jakieś inne firmy, które zajmują się transportem, ale okej, jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa tego, co się dzieje, dosyć istotne. Jedno z ciekawych, to do case'ów za chwilę jeszcze przejdziemy. Dobrze, czyli mamy ten element dotyczący tego, że dzisiaj mamy dostępne pasmo, dzisiaj te anteny, czy te anteny, które są jakby sprawdzone, wiemy, jaką one mają wpływ na środowisko. Jeżeli mówimy o tych milimetrowych, to tak naprawdę pojawiły się pierwsze takie rozwiązania komercyjne na świecie i właściwie w Polsce, więc w tej chwili będą przebadane. A ja bym wrócił do tego tematu, bo powiedziałeś tak, że ty jesteś w tym obszarze, który zajmuje się corem, tak? I tak, żebyśmy zrozumieli, co jest dokładnie w tym corze, bo te modele dostarczania już jakby powiedziałeś, ale to jest, co jest w tym corze, i na ile to jest powiązane na przykład z tym, że nie wiem, ta radiówka musi być z Nokii, albo radiówka może być od kogoś innego, to tak zapytuję, bo na przykład klient powie, że ma doświadczenie z jakimiś już antenami radiowymi i on na przykład chciał, żeby zostały wykorzystane. Dobra, to jeszcze może powiemy o tym, z czego się w ogóle taka sieć składa, tak z grubsza, tak? Czyli core, czyli rdzeń sieci, to jest po prostu serwer, nie wiem, Aruby, Della, jakiejkolwiek firmy sobie dzisiaj, czy nawet wyniesiony typu Amazon. Na to nakładasz oprogramowanie sterujące i to oprogramowanie może być od bardzo naprawdę podstawowego oprogramowania, które zapewnia użytkownikom transmisję danych poprzez klasyczne usługi głosowe i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które możemy do tego dołożyć. Ilość serwerów oczywiście będzie zależała od tego, jak ta sieć ma być zbudowana, od tego, jakie mają być elementy security w tej sieci, bo czasami możemy separować sobie niektóre usługi na... To czekaj, to jakby na chwilę z tobą. Powiedziałeś wcześniej, jakby istotną jest tak, ilość użytkowników, czy to będą sama transmisja danych, czy to będzie głos, jakieś urządzenia, które tam będą się poruszały, IoT, które mają na to wpływ i to jest jakby element dotyczący, wtedy mamy ile tam tych stacji bazowych będzie i to wszystko będzie wpływało? Czy... Tak, to jeszcze na w ogóle wielkość sieci, no to wpływa ile stacji bazowych. Musimy zaplanować, czy one są jednosektorowe, czy trzysektorowe. Tak? I oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy, co jest na końcu. Czyli na przykład jeśli wiemy, że firma, która wdraża taką sieć 5G, załóżmy montuje samochody
I ma taki use case, który nazywa się data shower, czyli z jakiegoś serwera centralnego do samochodu trzeba, jak on jedzie po linii produkcyjnej, w krótkim czasie wstrzyknąć bardzo dużą ilość software'u. No to wtedy wiemy, że użytkowników nie jest dużo, ale one po prostu definiują nam ilość przesyłanych paczek danych. Okay. I wtedy znowu ile stacji bazowych i mówi nam też taka informacja o tym, w jaki sposób zaplanować szerokość pasma. Bo też chyba o tym nie mówiliśmy, że w przypadku sieci 5G może to być, nie wiem, 20, 40, 60, 80, 100 MHz przy takim paśmie N77. W przypadku pasm milimetrowych to może być 100, 200 MHz, taka szerokość. Jeśli mówimy o jakichś takich podstawowych zastosowaniach, które nie mają jakiejś gigantycznej liczby użytkowników i super istotnych danych do przesyłania, to pewnie 40 MHz na początek będzie super wystarczająco. Natomiast z czasem może być taka potrzeba, żeby tą szerokość pasma jednak zwiększać, no i dostosowywać wtedy jakość sieci do tego, co się dzieje. Czyli to też było na początku. Ta analiza tego, powiedzmy, w czym klient działa, jego biznesu, jest bardzo istotna, bo po pierwsze nam powie, czy tych stacji bazowych potrzebujemy dużo, czy potrzebujemy mniej, ale tak naprawdę, tak jak tutaj powiedziałaś istotną rzecz, może być ich więcej, bo pasmo, które jest potrzebne do tego, że w krótkim czasie, nie wiem, do 5 urządzeń, które, nie wiem, zarządzają na przykład dostawą surówki w hucie, tak? I one muszą w odpowiednim momencie podjechać, odebrać i każdy ułamek powoduje, że ten materiał, który potem powstanie w wyniku już jakby tej obróbki hutniczej będzie kiepski. Albo to, co powiedziałaś w tych samochodach, ten data shower. Czyli już sobie wyobrażam, faktycznie takie stoją prysznice z danymi i dosyć intensywnie wlewają ten software, który, bo ten samochód przez chwilę będzie pomiędzy jednym punktem albo drugim, czy się produkuje. Okej, czyli tak naprawdę dokładnie analiza potrzeb, z tego wyjdą wszystkie te aspekty dotyczące tego koru, czyli ile tam serwerów, jakich kora, potrzebuje. i radia tak naprawdę. I radia. I tutaj mamy właśnie ten komponent dotyczący tego, co może być z Nokii, co nie może być z Nokii. Nie mówiliśmy też o takiej idei dość szeroko omawianej w świecie technologii jak Open RAN, czyli uniezależnienia tak naprawdę tego, kto sieć zamawia od jednego dostawcy. Można zrobić tak, że core może pochodzić od producenta X, radio od wielu producentów, czyli do tego samego cora może być podpięte radio nasze oraz, nie wiem, 3 innych producentów, jak sobie wymyśli klient. I do tego są jeszcze elementy, które nazywają się antena. Po radio unicie i po baseband unicie mamy jeszcze antenę, czyli to jest to, co najczęściej widzimy właśnie na masztach. I antena może być już w ogóle kompletnie od innego producenta. Jest kilku producentów, którzy specjalizują się naprawdę w super antenach, które mają też określony wygląd. Czyli jeśli jesteśmy na starówce i nie chcemy tam wieszać... Czyli jeszcze mamy aspekt estetyczny. Tak, jeszcze mamy ten aspekt estetyczny, żeby na przykład właśnie tam, gdzie jest konserwator zabytków i on narzuca nam, jak dany obszar ma wyglądać, możemy zrobić taką antenę, która wyglądem pasuje do tego, jak otoczenie wygląda. W lesie też, jakbyśmy się uparli, możemy zrobić antenę, która jest w jakiś sposób wkomponowana w to, co jest dookoła. Czyli teraz z tego to mamy element podstawowy core, który zarządza tym wszystkim, co tam będziemy mieli. Potem mamy radiolinię, które... Moduł radiowy. Który jakby odpowiada za to, żeby przesyłać ten sygnał do anten, tak? I potem antena propaguje. Już jakby one odpowiadają za komunikację z tym użytkownikiem końcowym. Czy to są pojazdy, czy to są ludzie. W dużym ludzie. skrócie tak. To jakby w ten sposób sobie zobrazuję. Dla ludzi, którzy może na co dzień nie siedzą. Ci z Państwa, którzy będą zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu, więc wtedy jakby pokażemy bardziej szczegółowo, ale jakby żebyście mieli taką świadomość, że jakby znacie to rozwiązanie, więc to też w pewien sposób nic nie jest dla was całkiem nowego. Okej. I teraz mamy ten core, który właśnie jakby jest tym sercem, tak? Czy mózgiem? Tak. I tak jak powiedziałam, dzisiaj mamy bardzo duży wybór tego, w jaki sposób taką sieć możemy zbudować. To może być sieć dość wirtualna, właśnie posadowiona na przykład na serwerach Amazonu, Microsoftu, kogokolwiek klient preferuje. Wtedy dostarczamy tylko oprogramowanie sterujące.
No i cóż, moja rekomendacja jest taka, żeby zastanowić się nad plusami i minusami. Nic nigdy nie jest czarno-białe, że jest zawsze jedno rozwiązanie dobre dla wszystkich. Dlatego myślę, że Inergo też jest dobrym partnerem w wdrażaniu takich sieci, bo nie jesteście firmą, która bazuje wyłącznie na jednym dostawcy. Macie możliwość ocenienia po rozmowie z klientem, co w danym momencie się sprawdzi, co będzie dobre, optymalne cenowo i tak dalej. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z zarówno części radiowej, jak i części rdzeniowej od Nokii, bo eliminuje nam to wszystkie problemy po drodze związane z integracją. O ile my jesteśmy w stanie gwarantować za siebie, że to ze sobą połączone będzie tak, działać. Zawsze są jakieś niuanse i to Tak, trzeba tego to nie pilnować. jesteśmy w stanie potwierdzić tego, co się stanie, jeśli na przykład dołączymy 3 radia innego producenta, jakiegoś egzotycznego i jak to wpłynie na sieć i jej bezpieczeństwo. A tu przy sieciach 5G to jest, myślę, że jeden z ważniejszych motywów, dlaczego taką sieć Że to radio ma wdrażać. jakąś własną logikę i jeszcze coś wysyła gdzieś na zewnątrz, czego na przykład nie wiemy dzisiaj. Nie wiemy, dokładnie. I to jest zawsze kwestia tego, jak bardzo zależy nam na tym, żeby ta sieć była bezpieczna. Wydaje mi się, że te różnice w cenie dzisiaj są na tyle niewielkie, że to nie jest determinanta. I że... Oczywiście determinantem jest korzyść długofalowa, czyli Tak. żebyśmy wiedzieli, że jest to zabezpieczone. Okej, teraz przejdźmy do takiego aspektu, który często ludzi interesuje, zastosowanie. Dziś tu omówiłaś 2 przypadki. Ten element dotyczący tam lasów. Myślę, że w dzisiejszych czasach jednak ta zmiana klimatu następuje i to nadzorowanie lasu chociażby pod kątem przeciwpożarowym będzie dosyć istotne. Albo Widzisz, potem... zapomniałam o ważnej rzeczy. Słuchajcie, tyle mówimy o dronach dzisiaj. Każdy jest zainteresowany, jak to można wykorzystać. Nawet właśnie we wspomnianych lasach, czy w przypadku zagrożeń typu wypadek na autostradzie. Mamy drona, który może działać w takiej sieci 5G i kamerę, która w czasie rzeczywistym może dawać obraz z danego miejsca, czy policji, czy ratownikom medycznym, komukolwiek, kto jest zainteresowany, żeby w danym momencie tę informację dostać szybko. Ilu jest poszkodowanych, w którym to dokładnie jest miejscu, co się dzieje dookoła, jaki tam jest dojazd, jak trzeba to zabezpieczyć. I co jest fajne, to, że dzięki temu na przykład taki dispatcher, czy jak to nazwać dobrze po polsku, dyspozytor, tak, może rozdysponować działania kilku służb na raz, mając dostęp do tych danych wcześniej. Czyli nie czekamy na moment, w którym już tam ktoś dojechał, jakiś radiowóz i dzwoni, podaje nam głosowo informację, słuchajcie, stało się to i to, tylu i tylu poszkodowanych, tylko zanim oni dojadą tak naprawdę, to już można skorzystać z tych informacji wideo. Albo już coś dostarczyć tak tak naprawdę na miejsce, jakieś tam elementy. Jeżeli wiemy, że na przykład na miejscu może być lekarz albo ktokolwiek, to można się okazać, że jakiś podstawowy pakiet medyczny, którym on może już zacząć działać. Tak? Walczymy tu z czasem tak któryś naprawdę. z twoich kolegów, nie pamiętam, właśnie wspomniał też o takim rozwiązaniu, które jest z dronami. Teraz mi się przypomniało w Japonii. Te drony tam są wykorzystywane z kamerami, ze szczekaczkami w momencie, kiedy jest zagrożenie tsunami. Tak. Czyli jest monitorowane i one potem się podrywają, startują i tam na tej plaży zganiają tych ludzi i jednocześnie potwierdzają, czy ta fala idzie i tak dalej. Więc to są jakby takie zastosowania. Dobra, czyli mamy lasy. W tych lasach oczywiście możemy zarządzać tymi urządzeniami IoT, czyli tam badanie, nie wiem, ściółki leśnej, jej suchość, albo naprawdę te kłusownictwo, które dzisiaj nadal jest, albo jakby patrzenie też na populację zwierzyny w danym obszarze. Powiedziałaś o tych kwestiach dotyczących chociażby bezpieczeństwa w komunikacji publicznej, te autobusy. Jakie jeszcze inne mogą być takie przykłady, albo takie oczywiste, o których ludzie myślą, albo takie, na przykład, nie wiem, na bazie już doświadczeń Nokia wie, że coś zrobiła, a wydawało się, że to było niezbyt takie oczywiste, że tam będzie prywatna sieć jeszcze właśnie, nie wiem, 5G, czy może te wcześniejsze sieci, bo Nokia ma doświadczenie w tych prywatnych sieciach też wcześniejszych, bo one już były budowane też na bazie LTE, nie? Tak, to też z takich egzotycznych wdrożeń, które pewnie w Polsce nam się nie uda wdrożyć, ale myślę, że jest to ciekawe, bo ja sama bym na to nie wpadła. To są takie farmy rybne. Okay. One funkcjonują w Skandynawii i to jest jakiś wydzielony obszar, gdzie jest mnóstwo też parametrów, na które musisz zwracać uwagę. I monitorować też w czasie rzeczywistym, co tam się dzieje, na przykład czy nie ma jakiejś choroby, która zabija nam aktualnie tą populację, czy nie wiem, temperatura wody jest taka, jak powinna być. Mnóstwo tych parametrów, które można monitorować na bieżąco
no okazuje się, że żadna inna sieć nie daje sobie rady. Żeby była na tyle stabilna, żeby można było na niej polegać. A to oczywiście poza tym, że to ogranicza nam koszty, bo nie musimy tam mieć dużej ilości ludzi, którzy 24/7 stoją i mierzą te wszystkie rzeczy, zapisują, gdzieś tam wysyłają i tak dalej. Mamy coś, co robi to Czyli tak naprawdę mamy te czujniki, jakieś IoT zamontowane, ewentualnie możemy mieć jakieś tam też drony podwodne, które tam coś monitorują i dzięki temu, że to pasmo, które przydzielimy, tak, jakby ono powoduje, że bardzo szybko dostajemy informacje. Jeżeli do tego byśmy jeszcze podłączyli kwestie AI-owe, analityka, czyli znowu, jeżeli się pojawia zdarzenie A, to zrób to. Jeżeli pojawia się zdarzenie B, zrób to, więc to fajne. Okej, czyli mamy taki aspekt ciekawy, te farmy rybne. Myślę, że w Polsce może by było raczej zacząć się... Tak, ale bardziej... To też są duże stawy, które można przed kłusownikami zabezpieczyć, ale tak naprawdę bardziej chyba monitorowanie tego, żeby te ryby przeżyły w tych naszych rzekach, no bo mamy kolejną odrę, tak jakby znowu w topę, więc myślę, że tutaj by było jakby ważne badanie skażenia. Wiesz, tak, żeby być zupełnie szczerym, to w przypadku takich rzeczy, gdzie mamy tylko czujniki i bardzo duże odległości, to myślę, że tutaj bardziej sprawdzą się sieci typu LoRa. No. Nokia nie produkuje tego typu rozwiązań, więc to nie jest jakaś super reklama dla nas, raczej dla konkurencji. No ale to jest właśnie to, o czym rozmawiamy. Że nie jesteś taką na zasadzie, że wszędzie dajemy 5G, tak? Czyli to jakby ten element musi być uzasadnienie. Zrozumienia biznesowego, 5G. A dobra, niech będzie LoRa. Ciekawy też temat we Wrocławiu. Tam jest taki w MPWiK-u bardzo prężnie działający dział innowacji i oni całkiem niedawno zakupili sobie system LoRa do monitorowania stanu liczników po prostu. I często na przykład dostawaliśmy takie pytanie, czy tam się sprawdzi 5G. Odpowiedź jest znowu to zależy. Jeśli mówimy tylko o monitorowaniu stanu liczników, to nie, bo to nie ma sensu. Jeśli natomiast miasto zdecydowałoby się na to, żeby znaleźć ileś tych zastosowań, o których rozmawialiśmy, czyli na przykład monitoring w autobusach obrazu z kamer, komunikacja między różnymi służbami typu ciepłownictwo, woda, energetyka i jeszcze pewnie mnóstwo innych rzeczy, to wtedy tak. Jeszcze zdalne zamykanie wody. Na przykład. Jak nie płacisz. Tak? Nie, monitorowanie poziomu zapełnienia koszy na śmieci i tak dalej. Tych use case'ów jest mnóstwo, natomiast każdy z nich z osobna nie uzasadnia budowy sieci 5G. One wszystkie razem. Tak. I myślę, że właśnie to jest taki kierunek, do którego kiedyś dojdziemy. Czyli szukanie tej sławnej synergii, którą wszyscy czasami szukają, albo jej nie widzą, albo udają, że jej nie widzą. Bo to niestety prowadzi do tego, że mamy tak, MPWiK ma LoRę, ktoś ma Tetrę do komunikacji głosowej, ktoś ma jeszcze coś i te sieci same w sobie są super i one spełniają swoją rolę na danym odcinku, natomiast za każdym razem docieramy do momentu, w którym ktoś analizuje koszty, nawet na poziomie miasta i widzi, że utrzymanie każdej z tych sieci oddzielnie kosztuje w przestrzeni kilku lat bardzo duże pieniądze. Czyli wracamy do takiego sławnego TCO, czyli pomyśl o tym to, co się opłaca. Tak. W długim okresie czasu. I to jest właśnie ta analiza, więc często ja na przykład jestem pytana gdzieś na konferencji, a jak wy się odnosicie do tego, jak konkurujecie z siecią Tetra? My nie konkurujemy z siecią Tetra, bo to jest sieć do zupełnie innych zastosowań i nie chcemy nikogo na siłę przekonywać do tego, żeby to zmieniać. Jesteśmy zdania, że na sprawę trzeba spojrzeć trochę szerzej, popatrzeć na klienta, porozmawiać z nimi, posłuchać, do czego on potrzebuje w ogóle sieci jako takiej. Bezprzewodowej, wtedy zobaczyć. Jak tu masz Tetrę, tu masz LoRę, tu masz WLAN i może się okazać, że i wtedy taka warto analiza... zrobić jedną, albo może nie dzisiaj, tak? To albo może nie dzisiaj, albo może zrobić metodę ewolucyjną. Bo mamy na przykład określony budżet na dany rok i wiemy, że w tym budżecie nie wybudowalibyśmy dużej sieci, ale na przykład stać nas na to, żeby dzisiaj na przykład zagospodarować część obszaru, nie wiem, na przykład część miasta, 5 dzielnic, tak? W następnym roku kolejnych 5 i tak dalej. Można taki projekt sobie podzielić na fazy i to też w sieci 5G jest o tyle dobre, że jeśli raz kupimy taki rdzeń sieci, to później inwestycja głównie opiera się na tym, żeby rozkładać kolejne stacje bazowe w zależności od potrzeb, a ten soft możemy
rozszerzać tak naprawdę z dnia na dzień. To nie jest rzecz, do której trzeba się jakoś super przygotowywać. Oczywiście, jeśli taki partner jak Inergo wdraża taką sieć, to proaktywnie na pewno podchodzi do sprawy i planuje z klientem, gdzie będziemy za rok, za 2, za 3, czy hardware, który mamy, żeby obsłużyć tą sieć, jest wystarczający, czy trzeba pomyśleć o jego rozbudowie. Wiemy też o tym, że ten hardware się często starzeje, więc trzeba zaplanować dziś w budżecie kolejne lata, co to konkretnie ma być, w jaki sposób też chcemy to zabezpieczyć, bo oprócz takich klasycznych elementów sieci, czyli właśnie rdzeń, radio, router, potrzebujemy pomyśleć o tym, nie wiem, gdzie jeszcze jesteśmy narażeni na jakieś ataki i na te miejsca szczególnie zwrócić uwagę. Już jakby z definicji ta sieć 5G daje nam dużą odporność, ale jednak mimo wszystko warto myśleć o tym, żeby na przykład nie wysypać się na czymś zupełnie prozaicznym. To często jest taki aspekt pomijalny, jakie urządzenia są do tej sieci dołączane. Bo żeby ta sieć zaczęła działać, ona ma oczywiście jakby wypaloną osobną kartę SIM. To nie jest tak, że każdy, kto się znajdzie w zasięgu takiej sieci prywatnej, może się podłączyć. Żeby użytkownik mógł z niej skorzystać, ma swoją kartę SIM. I to już w dużym stopniu chroni przed nieautoryzowanym dostępem, ale ja bym się zastanowiła nad tym, jak planujemy zakupy, czy w przedsiębiorstwie, czy w sieciach bezpieczeństwa publicznego, czy w miastach, gdziekolwiek, co do tej sieci dołączamy. To znaczy, patrzę na twój zegarek na smartwatcha i to ma znaczenie, co to jest za smartwatch, do którego wsadzimy tą kartę SIM sieci prywatnej, żeby... On już musi spełniać pewne parametry. Tak. Wiemy, że on jest jakby, ten jego system operacyjny nie jest podatny, jest trudniejszy i ma się komunikować. No bo to też mówimy, to co mówisz o tych kartach SIM. No bo mamy telefony tak zwane dwuzakresowe, czyli mamy telefon, który możemy używać w ramach sieci operatorskiej, ale mają miejsce na eSIM-a, ale na eSIM-a, jeżeli spełniają pewne kategorie, do prywatnych sieci mogą zostać podłączone. Tak? I tych telefonów też jest na razie niedużo. My tutaj w ramach tego tam testowaliśmy też rozwiązania Apple'a, ale no tu jakby wiemy, że Samsung ma też takie rozwiązania. Właśnie, że mogą być takie dwuzakresowe, ale właśnie w takim innym, jakby w różnych sieciach, tych publicznych i prywatnych pracujących, nie? Tak, my często też dostajemy takie zapytania od na przykład takich jednostek jak Straż Miejska. Jak zrobić, żeby ten strażnik miejski czy policjant nie był taki obciążony ilością urządzeń, które nosi na siebie. No i teraz jeśli mamy jakiś numer służbowy strażnika miejskiego, który działa w sieci komercyjnej i chcielibyśmy, żeby on tylko transmisję danych miał z sieci prywatnej, to musimy kupić taki telefon, który ma 2 SIM-y. Włożymy tą sieć prywatną do tego telefonu i to spełnia też właśnie ten aspekt obciążeniowy, czyli redukujemy ilość urządzeń, które ten człowiek ma przy sobie. Oczywiście jest jeszcze trzeci aspekt poza tą taką twardą infrastrukturą, aspekt aplikacyjny. Czyli jak dużo aplikacji dzisiaj jest dostępnych na rynku, które mogą wspierać te use case, o których rozmawiamy. Najbardziej chyba takim hot tematem jest temat group communication. Czyli coś, co właśnie często pojawia się w przypadku Tetry czy DMR-a. Ten broadcasting taki, że mogę wywołać... Push to talk, push to wideo i tak dalej. Więc jak tutaj można to pożenić? No, można oczywiście mieć aplikacje group communication. Tych producentów jest pewnie sporo. Mam też takie push to talk. A no właśnie. Mogę się też tak skomunikować. Więc już testujesz na jakąś ograniczoną tak, skalę. Z bratem testujemy. To testujecie. To też jakby była ciekawostka, że można się tak wywołać. Szczególnie jak jeździliśmy na rowerach, to teraz okazało się, że wszyscy, którzy to mają włączone, więc naprawdę to pomaga wywołanie wszystkich jakby w ramach takiej push to talk. Słuchajcie, to właśnie się śmieją, to trochę jak krótkofalówka, tak? Tak. Ja odra, jak nie słychać cię, ale działa, tak? Czyli nie trzeba tam wybierać, wydzwaniać, tylko mam grupę zdefiniowaną, naciskam Słychać cię i z jakiej jakości cię słychać, prawda? Takiej, że się to jest dosyć przyzwoita, no bo to leci pasmem normalnie takim właśnie dostępnym komórkowym. To o tych aplikacjach warto wspomnieć i warto sobie przeszukać producentów, którzy tego typu aplikacje oferują. To, na co ja mogę uczulić, to sprawdzajmy, czy te wszystkie systemy, których używamy, są zgodne ze standaryzacją 3GPP.
Okej. To też nie jest taka zupełnie oczywista rzecz, no bo aplikacje typu Group Communication może napisać w zasadzie dowolna firma. Mhm. Czy one są zgodne z 3GPP? Wydaje mi się, że 99% nie jest, bo to wymaga bardzo dużych nakładów po stronie R&D, rozwijania tego oprogramowania, śledzenia release'ów 3GPP i w związku z tym to już musi być potężna, rozpędzona maszyna, która trzyma pieczę nad tym, co się w standaryzacji dzieje, aczkolwiek uważam, że warto. Dobrze, to teraz jakby wiemy tutaj te aspekty ważne dotyczące Core'a, potem tak naprawdę też pomyślenia jakby takiego szerszego, tak? Czy faktycznie warto tą tetrę zamieniać, czy może zastosować LoRę, bo ma sens, więc to też na spokojnie, a kiedy zrobić właśnie prywatną sieć 5G. No i przejdźmy do kolejnych jakby zastosowań, no bo teraz tak, mieliśmy te lasy, mamy miasta, powiedzmy Straż Miejska, która to może, czy jakieś służby ratownicze, które z tego mogą korzystać. Mamy ten przykład tych stawów, czyli tak naprawdę monitorowania stawów, hodowli i też jakości rzek. Mówiłaś o tych samochodach, czyli ten sektor automotive, gdzie jeszcze ewentualnie można rozważyć. To wspomniałem ja tutaj bardziej o tych kwestiach hutniczych, gdzie jeszcze jakby Nokia ma takie doświadczenia i już jakby na podstawie informacji od klienta wie, że klient jest zadowolony, że to faktycznie ta inwestycja się zwróciła. O farmach wiatrowych to już nie będę mówić, Paweł Niedzielski o tym Zapraszamy powiedział. w opisie odcinka będzie link. Paweł naprawdę dużo o tych farmach powiedział. Bardzo fajnie zwrócił uwagę, dlaczego warto to stosować z punktu widzenia właśnie utrzymania i serwisowania, gdzie nie trzeba serwisować tych farm dokładnie z książką, czy tam przyjeżdżać, tylko tak naprawdę dostajemy informacje, co się dzieje z tymi skrzydłami, co się dzieje z silnikiem, co się dzieje z łożyskami, także zdecydowanie polecamy tą rozmowę i wracamy tutaj do naszego gościa. Tak, kolejne zastosowanie, które warto omówić tutaj, to są zastosowania związane z transportem szeroko rozumianym. I możemy tutaj podzielić to na dwie części, czyli kolej i lotnictwo. I teraz w lotnictwie znowu możemy to podzielić na dwa obszary. Pierwszy to jest taki typowa obsługa pasażerska, płyta lotniska, operacje na lotnisku. Wszystko to, co się dzieje na lotnisku, możemy załatwić siecią 5G i takich wdrożeń nie jest na świecie dość sporo. Można też pomyśleć o takich zastosowaniach jak MRO, czyli serwis samolotów. Tam, gdzie jest potrzebne, żeby serwisant czy pracownik, który dokonuje napraw inspekcji, na bieżąco chodził, robił zdjęcia, żeby te zdjęcia również trafiały na jakiś serwer, gdzie są analizowane i wtedy, jeśli zdjęcie jest w dobrej rozdzielczości, to wtedy sztuczna inteligencja może wykryć, że na przykład to jest jakieś wgniecenie, bo tam coś się wbiło, albo ptak gdzieś takiego, leciał. co oko nie jest w stanie wychwycić. Właśnie. Bo na przykład człowiek jak ciągle patrzy na to samo, to wiadomo, że też jakby to zmęczenie oczu i przyzwyczajenie powoduje, że trochimy trochę czujność i tu to sprzężenie dobrej jakości sieci szybko działającej ze sztuczną inteligencją, która jest odpowiednio wyćwiczona, wytrenowana, daje nam spore korzyści i oprócz takich korzyści finansowych, to korzyści związane z bezpieczeństwem ludzkim. To zdecydowanie, tak. No, tutaj to przede wszystkim. Czyli mamy na lotnisku, czyli sama obsługa transportu, plus jeszcze monitorowanie samolotów, a PKP, czyli jakby u nas, czy kolej. Kolej, to znowu kilka rzeczy możemy tutaj zrobić. W Polsce zrobić. mówisz kolej, myślisz PKP. Tak i nie. No tak, ale... Dzisiaj wiadomo, że takim systemem, który jest bardzo upowszechniony, to jest GSM-R. Ten system będzie z nami jeszcze dość długo. Nie tylko z nami w Polsce, ale z nami w Europie. Dlatego, że następcą tego systemu jest FRMCS. I tutaj się rozbijamy o czas, bo potrzebna jest do tego standaryzacja i tej standaryzacji jeszcze nie ma i ona, myślę, że tak nasze przewidywania w Nokii są takie, że do 2030 roku nie będziemy jeszcze gotowi z tą standaryzacją,
ażeby rzeczywiście mówić o pełnoskalowym wdrożeniu i zastępowaniu Czyli trochę jak GSM-a. mówisz, że dla tego broadcastingu, tej komunikacji grupowej mamy ten standard 3GPP, Tak, to tu jeszcze jakby w tym zakresie nie ma takiego tu się standardu. dużo dzieje. Czyli ale jest tak. rozwijane, ale to jakby bardziej pytanie, kto wygra, albo kto będzie miał najwięcej, albo kto przeforsuje być może swoje tak, rozwiązania, to albo jest które będą korzystne. Praca grupowa, tak? Okej. I większość z producentów tego typu technologii oczywiście ma tam swoich przedstawicieli, jak się domyślasz, i wiadomo, że każdy ma też jakiś swój interes, który próbuje zabezpieczyć w takich negocjacjach czy w takich rozmowach. To nie oznacza oczywiście, że nic się nie dzieje w tej warstwie FMCS-owej. Testy są przeprowadzane i w zasadzie chyba każdy kraj europejski myśli o takich testach na jakimś ograniczonym obszarze. Polskie koleje, nie chcę się tutaj wypowiadać za PKP, ale mogę tylko powiedzieć, że ma do tego bardzo takie racjonalne podejście, czyli... Na konferencji w Wiśle w tym roku jakby tam nowi ludzie, którzy przyszli, jakby zadeklarowali, że w tym kierunku będą się rozglądali, będą przyglądali te rozwiązania, właśnie biorąc pod uwagę pewne korzyści, których się spodziewają. No i właśnie jakie mogą być korzyści z tego rozwiązania? To też często pojawia się taka opinia obiegowa, że czy w GSM-arze, czy w FRMCS-ie chodzi o to, żeby to pasażer miał wygodnie. Tak, żeby mógł sobie oglądać nie. Netflixa, chociaż z Netflixem nie ma problemu, bo można filmy pobrać wcześniej, ale żeby mógł pracować. To nie o to w ogóle chodzi, Okay. prawda? I to myślę, że warto prostować, bo czy GSM-A, czy w FRMCS ma za zadanie bezpiecznie prowadzić pociągi poprzez konkretne linie województwa i tak dalej. I to jest ważne. Ta warstwa właśnie dotycząca sygnalingu i przejazdów. Natomiast oczywiście każdy z nas chciałby, żeby podróżując pociągiem możliwa była praca zawodowa, telekonferencje, wideokonferencje i tak dalej. Natomiast do tego potrzebny byłby tak naprawdę duży projekt, pewnie we współpracy z Cellnexem, z Networksem i jeszcze budowa własnej infrastruktury do tego, żeby właśnie zbudować taką sieć, która zapewniłaby sygnał tak, wzdłuż linii kolejowych. I znowu dzisiaj PKP próbuje skorzystać z takich rozwiązań, gdzie ściąga się zasięg wszystkich operatorów, którzy gdzieś tam są w okolicy. Natomiast prawda jest taka, że ten pociąg jeździ dość szybko, są różne dziury zasięgowe i na koniec wiemy, jak to wygląda w praktyce, nie? Czy coś tam się poprawiło, ale jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. I tutaj też sieć 5G byłaby super. Znowu, pewnie kombinacja częstotliwości byłaby potrzebna, tak, żeby osiągnąć trochę dłuższe odległości. Albo uznanie, że po prostu w pewnym obszarze nie będzie, bo realnie jest nieopłacalne i nie wiem, te parę minut, jak ten pociąg będzie przejeżdżał, ludzie przeżyją, że tam, nie wiem, nie będzie zasięgu albo cokolwiek innego. Tak, to jest kwestia oczywiście opłacalności inwestycji. Jak zawsze, to też można podzielić sobie na lata i próbować to dogęszczać tą sieć w momencie, w którym się jakieś dodatkowe środki pojawią. Można też próbować zapraszać operatorów komercyjnych do takich projektów, znaleźć jakąś formułę, w której oni będą w stanie pomóc rozwijać takie przedsięwzięcie, a nie będą robić tego pro publico bono, bo wiadomo, że tak się nie stanie. Czyli mamy te lasy, mamy jakby wody, farmy wiatrowe różnego rodzaju, mamy przemysł, mamy lotniska, mamy kolej, co jeszcze? Jeszcze a propos kolei, to dwie rzeczy. Na przykład to, co jeden z naszych zachodnich sąsiadów robi, to ma takie miejsce, gdzie naprawiane są pociągi, wagony i tak dalej. I tam zbudowano taką sieć prywatną 5G w oparciu o nasze rozwiązanie. I dokładnie te tematy związane z inspekcją, czyli tak jak przy MRO w lotnictwie, tak samo oni w przypadku pociągów próbują ograniczyć koszty związane z inspekcją i naprawami, z detekcją różnych uszkodzeń poprzez korzystanie z sieci 5G. Czyli sprawdzenie, nie wiem, jakości kół, podwozia, nadwozia, czegokolwiek, gdzie... I trzecia rzecz, to jest kwestia positioningu. Gdziekolwiek byśmy nie chcieli na przykład znaleźć, ile wagonów ma dany przewoźnik, gdzie one w danym momencie się znajdują i tak dalej.
No są do tego aplikacje, są rozwiązania, które możemy wykorzystać. To wszystko będzie super działało pod warunkiem, że będzie sieć, która z tego miejsca jest w stanie przekazać informację, że na przykład wagon X znajduje się na bocznicy takiej czy innej. Obok tego wagonu jest, 50 kolejnych danego przewoźnika i tak dalej. Tego typu rozwiązania mogą być od Nokii, bo mamy takie rozwiązania i też tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jest sporo producentów, którzy są wyspecjalizowani w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie i tego typu rozwiązania proponują. Zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć w ten sposób. Warto zaglądać, patrzeć, bo może też jakby powstanie przy tej okazji inspekcji tych pociągów przyszło mi coś do głowy. Nie będę zdradzał, bo myślę, że na razie potraktujemy to jako przewagę, przegadamy sobie wewnętrznie. Masz pomysł na kolejny podcast. Ale już mi coś bardziej na zasadzie przeanalizowania u z z pre-salesami, czy chociażby z Łukaszem Budarczykiem i z wami, czy to może mieć sens, ale to jakby tu trochę właśnie jakby rzuciłaś pewne obszary i gdzieś tam zaczyna się otwierać, a może sprawdźmy tu i tak dalej. Czyli nie tylko przewozy pasażerskie, train to ground, super rozwiązanie i też na przykład w Austrii jesteśmy obecni, współpracujemy z firmami, które na przykład dostarczają wagony, lokomotywy i tak dalej, żeby jak one przyjeżdżają już do danego przewoźnika, były odpowiednio wyposażone w moduły i od razu były operacyjne. To jest oczywiście takie planowanie z dużym wyprzedzeniem, czyli ktoś, kto zamawia nowe wagony, powinien już wiedzieć, w co one mają być wyposażone, bo później doposażanie ich bywa problematyczne, chociażby ze względu na gwarancję. Okay. Tu jeszcze mi się przypomniał taki temat, to też z Pawłem Niedzielskim gdzieś tam omawialiśmy. Jedno z pierwszych chyba naszych takich rozmów dotyczących zastosowania technologii właśnie takich 5G. Pojazdy autonomiczne w kopalniach odkrywkowych. To przyznam, że to na mnie zrobiło wrażenie. Tak się zastanawiałem się po co. Potem jak Paweł powiedział, zaczęliśmy jakby przyglądać się temu, to się okazało, że ta skuteczność jazdy, minimalizacja nawracania chociażby, podjeżdżania, okazało się, że jest właśnie bardzo dobra. Przez to, że te samochody mają wszyte, ile mają jakby dokonać kółek, jak mają podjechać, żeby je załadować, a z drugiej strony się okazało, że tam jest jeszcze dodatkowy monitoring całej drogi, żeby też wysłać informacje, czy na przykład nie trzeba skorygować, tak? Bo jednak one są w stanie rozjeździć tą drogę, no bo te ciężarówki to po prostu robią wrażenie, które tam są. Tak, a to też mi się przypomniało jeszcze jeden news case miejski, znaczy miejsko-środowiskowy, tak bym powiedziała. To w Wałbrzychu bodajże. Był to jeden z tematów, o których myśleliśmy, jak zoptymalizować pracę ludzi, którzy są związani ze służbami miejskimi w ogóle. I pojawił się temat PSZOK-ów. Bezpieczeństwa ludzi, którzy obsługują śmieciarki, kierowców, personel towarzyszący, ale również samego PSZOK-u jako obiektu. Badania na przykład tego, żeby nie było pożarów. Czyli oni mogą naszpikować PSZOK-a czujnikami. Ktoś nie próbował załadować do chmury tego. Tam. Tak, żeby ktoś nie próbował załadować do chmury. Można to naszpikować czujnikami i kamerami. Natomiast jeśli będzie mnóstwo tych systemów i każdy będzie działał niezależnie, to nic nie daje. Okay. To będzie działało tylko wtedy i będzie miało sens w momencie, w którym będziemy mieli dane z kilku network elementów w tym samym czasie i będzie można je skrzyżować. Czyli jeśli będziemy mieli na przykład obraz z kamery, że tam kręci się jakiś człowiek, nawet samo to, że on się kręci, nic nie znaczy, tak? Nie będziemy biegli do niego i interweniowali, bo nie ma powodu. Ale jeśli widzimy, że w tym momencie wzrasta temperatura na przykład w danym małym obszarze, to prawdopodobnie coś tam się dzieje, czy czujnik dymu. Czyli już mamy sygnał, że tego człowieka trzeba będzie monitorować i zatrzymać, a tam po prostu wysłać już do straży drona, pożarnej, żeby tam cokolwiek, sprawdził, tak? czy coś się dzieje. I ja na przykład też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne jest to, żeby ludzie, którzy ładują te śmietniki do mechanizmów na śmieciarce, byli bezpieczni, żeby ten, kto cofa, doskonale wiedział, gdzie jest ten człowiek, gdzie stoją jeszcze jakieś inne obiekty typu kubeł na śmieci, żeby go nie przejechać, nie uderzyć, nie wyrzucić z niego różnych rzeczy przez przypadek. Takich tematów, które trzeba zabezpieczyć, jest naprawdę sporo.
No i znowu. Jezus, ja mam takie marzenia a propos takiego, kiedyś rozmawialiśmy Smart City, czy też takiego miasta połączonego. Takie marzenie, żeby te wszystkie urządzenia, które jeżdżą, te śmieciarki i tak dalej, były połączone z monitoringiem ruchu i one nie jeździły wtedy, kiedy zawozisz dzieci do szkoły, do przedszkola. Tylko tak naprawdę wpadały w strzeliny. Ja rozumiem tych ludzi, no bo oni też jakby idą do pracy, mają coś do wykonania, ale żeby to zarządzanie było wygodniejsze, tak? Czyli po pierwsze oni szybciej przejadą, bo nie będą musieli stać w korku, a z drugiej strony nie będą tworzyli tego korka, no bo jednak w pewnym momencie oni stają na jezdni, zbierają te śmieci, dosyć ważne, no i to się blokuje, tak? I w tym momencie to idea takiego miasta połączonego, że właśnie to, co powiedziałeś, że się wymienia pewne informacje, że jest taki punkt sterowania, gdzie nawet ręcznie czasami, bo AI może nie dać rady, a to człowiek powinien tam, dobra, to teraz przełączę, tak? Puszczę po prostu ruch albo tu zablokuję na tej ulicy. To są już namiastki czegoś takiego, o czym ty mówisz. Nie wiem, na ile to jest zaawansowane, bo to znowu warstwa aplikacyjna i nie do końca śledzę te detale. Natomiast jeszcze kilka lat temu było kilku polskich producentów takiego oprogramowania, który planuje trasy śmieciarek. Natomiast oczywiście, żeby dobrze je zaplanować, to musisz mieć te czujniki zapełnienia koszy i wiedzieć, który należy odebrać szybko, jest przepełniony, a który jest jeszcze tak, że możesz go zostawić spokojnie na 2 dni. Wiesz to, bo czujnik ci o tym powie, że na przykład historyczne dane mówią, że taki kosz zapełnia się raz na ileś tam i to jest dana wejściowa, ale potem życie koryguje pewne rzeczy. Ale to jest fajne, bo też nie musisz przecież zabierać każdego kosza z ulicy, której jest, bo na przykład ktoś tam wjechał na urlop i wiadomo, że przez 2 tygodnie go nie ma, no to bez sensu brać tylko ten kosz po to, żeby go wziąć, tak? I to fajne rzeczy. Takie oprogramowanie może rzeczywiście zaplanować w sposób taki najbardziej optymalny trasę takiej śmieciarki, czyli możesz mu zadać tak naprawdę kilka kryteriów. Po pierwsze, zapełnienie koszy od 50 czy 60% i powyżej i na przykład omijaj takie i takie ulice w tych i w tych godzinach. O czym powiedziałeś, żeby nie dokładać się jeszcze do tych korków ulicznych. Wszystko jest do zrobienia. Wtedy człowiek, który jeździ na takiej śmieciarce, ma tablet, w którym jest oprogramowanie i mówi mu, masz taką i taką marszrutę. Ona też się może zmienić w ciągu dnia, w zależności od tego, co się wydarzy. I też nie jeździ jakby na pamięć, bo to też jakby poprawia jego jakby bezpieczeństwo, no bo jeżdżenie na pamięć tą samą drogą też powoduje jakiś dyskomfort. Plus mogą się wydarzyć na przykład korki. Albo właśnie remonty i takie inne rzeczy. Tak. Więc to trzeba zmienić i wtedy człowiek, który jest z obsługi, nie musi o tym myśleć, bo dostaje informacje na bieżąco. Więc... Będziemy się już zbliżali do lądowania pomału. I teraz chciałbym jedną rzecz ważną poruszyć, bo teraz tak, powiedzieliśmy o tym, jak do tego podejść, czyli ta analiza potrzeb. Powiedzieliśmy o tych use case'ach, czyli że warto pomyśleć po prostu, gdzie się chce użyć. Mamy też przykłady zastosowań. Wiemy, jak to jest skonstruowane. No i teraz aspekt, który tu też padło, hasło dotyczący, że można zastosować 5G na potrzeby z bezpieczeństwa ludzi, ale jak samo bezpieczeństwo takiego rozwiązania? Co to dzisiaj daje? I gdzie, jak gdyby, na czym się skupia z punktu widzenia ochrony takiej sieci? No bo taka sieć, teraz powiedzmy, jest łakomym kąskiem. Jeżeli ona zarządza, nie wiem, lotniskami, transportem, no to z punktu widzenia, tu wielokrotnie już miałem gości, rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie i kolegów z Fortinetu i z Cisco. Zresztą linki do tych rozmów w opisie odcinka. No właśnie była taka kwestia, że cyberprzestępcy mają swoje ROI, no i tylko kwestia czasu, kiedy tam wejdą. I teraz jak z punktu widzenia zabezpieczenia, szczególnie w tych trudnych czasach, które mamy, tak, gdzie ktoś może stwierdzić, że sparaliżuje sobie to miasto albo sparaliżuje kolej. To prawda. I znowu wchodzimy w tematy tego, do czego ktoś tej sieci potrzebuje. Jeśli to jest sieć, która jest siecią przedsiębiorstwa i chcemy ochronić dane, chociażby takie, że nie chcemy, żeby ktokolwiek z zewnątrz wiedział, jak wyglądają parametry produkcji, bo może być to dla kogoś z konkurencji istotne. Czyli tak naprawdę kradzież własności intelektualnej. Tak, no dane oczywiście najczęściej słyszymy o tym, że ktoś tam dane osobowe ukradł i upublicznił, co jest oczywiście super niebezpieczne i może mieć bardzo poważne konsekwencje, ale obok tego są te informacje wrażliwe handlowo, które po prostu kosztują. W związku z czym sieć prywatna daje nam tak naprawdę tą różnicę, że możemy ją w bardzo istotny sposób ograniczyć. Nie wpuszczamy do tej sieci kogo popadnie,
Nie jest ona otwarta, nie każdy może się do niej zalogować. Zaloguje się do niej tylko ten użytkownik, którego chcemy, żeby się zalogował. Administrator tej sieci w każdym momencie może takiego użytkownika deaktywować. Więc jeśli zgubi ktoś telefon zostanie skradziony, cokolwiek, natychmiast można go odłączyć, straci połączenie albo z też siecią. poznać po jakichś parametrach, że nie wiem, pojawił się poza tą siecią, albo jest ileś nieaktywny, albo zaczyna być zbyt aktywny, tak? Tak, To to już są jest pewne- rzecz, która ma bardzo duże znaczenie, kiedy rozmawiamy o sieciach bezpieczeństwa publicznego, chociażby dla służb. Czyli jak wykryć, że zachowanie użytkownika na danym telefonie jest anomalne i sugeruje, że prawdopodobnie ktoś nieautoryzowany się do tego telefonu dostał. W przypadku, kiedy jest to sieć operatora, trochę to trwa, zanim my się skontaktujemy z tym operatorem, zanim on wyłączy i tak dalej. Tutaj to jest działanie natychmiastowe. No i ta kwestia, o której rozmawialiśmy, czyli karty SIM, które są wypalone specjalnie dla tej sieci, to w istotny sposób limituje nam to ryzyko, że ktoś niepowołany taką kartę przejmie i będzie z niej korzystał. Ruch, który się dzieje na danym urządzeniu, czy na czujniku, bo przez czujnik też hakerzy mogą się dostać, widzimy, co tam się dzieje. Czyli jeśli normalnie ten czujnik wysyła nam paczki danych raz na 15 minut, bo tak był zaprogramowany i to jest paczka tam, nie wiem, kilkunastu kilobitów, a nagle tam widzimy jakiś zwiększony ruch w górę, w dół sieci, wszystko jedno, to pozwala nam zareagować. W przypadku sieci, które my nadzorujemy, które są wdrażane pod konkretne potrzeby klienta, myślę, że to jest kwestia też związana z tym, w jaki sposób zabezpieczyć tą sieć, dodając jeszcze konkretne komponenty, typu wspomniane przez ciebie Fortinet, czy Checkpoint, czy Palo Alto. To są też bardzo uznane firmy, które mają super reputację i ona nie jest tą reputacją bez kozery, czyli Nie jest to przypadkowe. nie jest to przypadkowe, jeśli Inergo wdraża taką sieć u klienta, to po rozmowie, po rozpoznaniu potrzeb na pewno wyjdzie nam z tego, co jeszcze oprócz tej sieci należałoby dostawić, żeby jak najbardziej to ryzyko ograniczyć. No i dochodzimy jak zwykle do końca takiej dyskusji, albo nawet do początku, że tym elementem najbardziej niepewnym, który powoduje, że może coś się złego wydarzyć, jest człowiek i jego zachowania niezgodne z przyjętą polityką security w danym przedsiębiorstwie. Pomysł typu przełożę sobie kartę SIM ze swojego telefonu, który firma zakupiła, do jakiegoś niewiadomego pochodzenia i będę próbował coś tam działać. No wiadomo, że są to rzeczy, których się nie da wykluczyć. Oczywiście nacisk na szkolenia, na uświadamianie ludzi, na informowanie ich o tym, z czym to się wiąże i w jaki sposób oni mogą się przyczynić. No tak, to już jest praca ciągła. To jest praca ciągła, jest... tak. I to jest rzecz, na którą chyba wydajemy wciąż za mało pieniędzy i mamy na to za mało uwagi. Ale taki mamy świat, że te zmiany są nieustające, nowe zagrożenia, nowe sposoby ataków się pojawiają. Pewnie jest mnóstwo też takich dziur w samych rozwiązaniach, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy, a które wyjdą z czasem. Natomiast tak czy inaczej, sam fakt, że ta sieć jest wyizolowana, wyseparowana, mamy nad nią ciągłą kontrolę, daje nam gwarancję, jeśli można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę też te zagrożenia, że jesteśmy w stanie dość szybko zareagować, wykryć jakieś zachowania, które możemy prewencyjnie zadziałać, jeśli widzimy, że coś się podejrzanego dzieje, bo to niekoniecznie musi być przecież atak hakerski, ale możemy przynajmniej mieć taką świadomość, gdzie, w których momentach na przykład ktoś wymaga tego doszkolenia, czy uświadomienia go o potencjalnych zagrożeniach. Żeby sobie nie wrzucał na Gmaila pewnych rzeczy. Na przykład. To tak jeszcze na koniec, bo pada parę razy hasło to wypalona karta SIM. Czy to też jest tak, że jak ja kupię urządzenia do swojej sieci, czyli ja muszę jakby zgłosić, jaka to będzie sieć, ona dostanie jakieś tam konkretne parametry, żeby ta karta SIM funkcjonowała, a jak będę chciał na przykład odsprzedać te urządzenia, to jest taka szansa, że ktoś może odkupić i użyć w innej sieci i tą kartę może zmienić, czy to już, w zależności od tego, jak jest zrobione twoje urządzenie. Każde urządzenie ma zdefiniowane pasma, w których działa po prostu i technologie, w których działa. Sporo się teraz mówi na przykład, że te stare telefony Nokii, które
są tak hołubione za żywotność baterii. No niestety w 5G nie będą działały, ponieważ one tej technologii nie obsługują, a dwa, że pasma, które obsługują Pojawi się jakiś nowy model 30, 30, 5G. No trzymam kciuki, żeby się tak stało, żeby ta marka też od strony urządzeń funkcjonowała nadal, natomiast jest to ograniczenie i dlatego też wspomniałeś, że w jednej z sieci, którą Inergo wdrażało, testowaliśmy urządzenia Apple'a. To nie jest zupełnie taka oczywista rzecz, dlatego że zawsze jest tak, że producenci trochę czekają, czy im się opłaca dodawać to kolejne pasmo do urządzeń, czy jest ktoś, kto to w ogóle kupi. I o ile tych telefonów z systemem Android było sporo, to o tyle na iOSie to niekoniecznie było działające w sieciach prywatnych. Tak, więc tutaj trzeba było się zastanowić, jak to zrobić i ja cieszę się bardzo, że w Polsce my podeszliśmy do tego w taki sposób, że podjęliśmy rękawice i że rozmawialiśmy też z producentem o tym, że warto. Czego potrzebujemy. Nie, ten układ był dosyć fajny, w związku z tym, że my partnerując z wami, a jednocześnie będąc partnerem Apple'a, mieliśmy jakby ten skrócony tą ścieżkę i było zainteresowanie tu też tak naprawdę tutaj jakby mocne inżynierskie. Tu pozdrowienia dla Krzysztofa Kubickiego za wsparcie, ale to było wsparcie inżynierskie i jednak dało się przekonać tych kolegów tam gdzieś wyżej, że ta Polska to jednak może być ważny kraj. I nie tylko Polska. Jeśli my to zrobimy, to nawet ja ze swojego poziomu jestem w stanie w innych wdrożeniach, które robimy, przekonać naszych klientów do tego, że mogą sobie zaplanować zakup różnych urządzeń końcowych, które ich interesują. To też już ostatnie dosłownie zdanie na temat tego, gdzie można takie wdrożenia zaplanować, to jest na przykład wojsko. I w wojsku to ma dość duże znaczenie, jakie urządzenie stoi na końcu, na jakim systemie. Muszę mieć pewność, że sam system jest w miarę odporny i tak dalej. Więc tych zastosowań jest sporo. Nie mówiliśmy o tych sieciach nomadycznych, ani o sieciach air to ground, ani jeszcze o paru... No dobrze, to przedłużmy jakby, mamy jeszcze, pokołujmy trochę nad tym naszym lotniskiem. Właśnie te sieci nomadyczne, bo to jest jakby element dotyczący ich jakby przenoszalności. Mieliśmy kiedyś rozmowę, że Nokia, nie wiem, czy miała, czy ma takie rozwiązania, że tą sieć można przywieźć i postawić na danym terenie. Tak, to są sieci w plecaku, czy sieci na samochód. Sieć kompaktowa, w której tak naprawdę w jednym urządzeniu masz wszystko, rdzeń, radio i tak dalej. Wsiadasz gdzieś, rozkładasz maszt i działasz. O ile oczywiście masz radiolinię i musi się skądś ten internet wziąć w tej stacji bazowej, żeby ona miała czym siać. Ale co do samej architektury, to jest naprawdę tak zabezpieczone, że ma określoną też odporność na wstrząsy, na pyły, na temperaturę, na wilgotność i nie wymaga to od użytkownika Wielkiego Zachodu. To oczywiście ma o tyle znaczenie, że jeśli jesteś w jakiejś sytuacji, że potrzebujesz postawić tą sieć w ciągu, nie wiem, pół godziny. Ale załóżmy właśnie po trzęsieniu ziemi, tak? Gdzie tam ta infrastruktura... Mieliśmy też w Polsce taką sytuację, tak? Że ładnych kilka lat temu, to chyba na Mazurach była taka sytuacja, że była ogromna burza, wyłożyło wszystkie maszty operatorów komercyjnych. No i oczywiście oni dążą do tego, żeby w jak najszybszym czasie to wszystko podnieść i odbudować infrastrukturę, ale to mimo wszystko trwa. I do kwestii ratowania życia potrzebna jest sieć, która pojedzie na miejsce, zostanie rozłożona i od razu służby mogą z niej korzystać, więc oczywiście zastosowania wojenne są tutaj oczywiste, tak, czyli jakaś... No jakby te klęski żywiołowe, tak, to co powiedzieliśmy, jakieś tam, nie wiem, właśnie trzęsienia ziemi, tsunami, które potem też uszkadza i tak naprawdę jesteśmy w stanie przyjechać i służby, te wszystkie, które świadczą pomoc, mają komunikację, tak, mają kontakt, bo przyjeżdżają ze swoim rozwiązaniem, tak. Zobacz też na Straż Pożarną dzisiaj. Dzisiaj Straż Pożarna funkcjonuje i ochotnicza straż i ta profesjonalna. Funkcjonuje w oparciu o mnóstwo różnych systemów, które po pierwsze ze sobą nie gadają, a po drugie też mają określone zasięgi. I jeśli akcja ratownicza straży dzieje się w miejscu, gdzie masz budynek, który ma grube mury czy cokolwiek i nie ma tam absolutnie żadnego zasięgu, to tak naprawdę
ci ratownicy, strażacy są w lesie, jeśli chodzi o komunikację. Ale w lesie Nomen może omen. być 5G, więc... Tak, Tak, więc okej. no tutaj taka stacja przewoźna czy ustawiana ad hoc byłaby super, tym bardziej taka stacja w plecaku, która no oczywiście swoje waży, myślę, że tak około 50 kg, może trochę mniej już w tej chwili. Natomiast no, jest na pewno jakąś przewagą versus to, co znamy z dotychczasowych technologii. Ja bym nie powiedziała, że to jest rzecz, która natychmiast wymiecie wszystkie technologie, ale ewolucyjnie powinniśmy się na pewno do tego przymierzyć. I gdybym ja dzisiaj kierowała strażą pożarną w jakimś większym obszarze, to chciałabym mieć taką Rozumiem, sieć. że zgłaszasz swoją kandydaturę, tak? Bo nie Nie, wiem. nie mam takich ambicji. Może powinniśmy znaleźć headhuntera. Nie mam takich ambicji, natomiast wiem, że jest to palący problem, bo na wielu konferencjach ten temat się pojawia i strażacy zgłaszają takie skargi i zażalenia, pewnie do swoich przełożonych, pewnie do ministerstwa, mówiąc, że dobrze by było, gdybyśmy jednak spróbowali coś Czyli z tym zrobić. Oni tak, już potrzeby mają, tak pewną analizę wykonali. Teraz jest tylko kwestia przejść, poszukać rozwiązania, tak? Tutaj, biorąc pod uwagę. No to ciekawe. Dobrze, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Myślę, że tutaj dosyć dużo fajnych rzeczy, które są, ja mam bardziej wrażenie takim zaczątkiem do dalszych rozmów. Także, szanowni państwo, jak chcecie porozmawiać, to można zaprosić Violettę na takie spotkania, można zaprosić kogoś z Inergo. Na pewno przedstawimy szczegółowo, jak to wygląda w zakresie rozwiązań. Tutaj już od jakiegoś czasu jeździmy wspólnie i prezentujemy pewne rozwiązania. W zeszłym tygodniu też były tam dla sektora przemysłowego, też były pokazywane. Teraz też jakby mamy jakieś kolejne ja też myślę, przed że sobą warto konferencje, na których będziemy coś pokazywali z tego konkretnego. miejsca zachęcić do tego, żeby korzystać z tych sieci uczelnianych, którą wy wdrożyliście, bo to są ludzie niesamowicie otwarci. Nie, tym bardziej, że oni tam też mamy z nimi rozmowę, bo oni już komercyjnie się przygotowują i to jest ten fajny element dotyczący tych poców, tak? No nie trzeba u siebie stawiać tego, tylko tak naprawdę przyjść, zdefiniować zadanie. Tym bardziej, że tu jest fajnie, bo to jest zadanie uczelniane, więc oni trochę do tego podejdą czasami głębiej niż biznes, może czasami za głęboko. Może się okazać, że znajdziemy coś, czego nie oczekiwaliśmy, ale bardzo fajnie, bo tam mamy kwestie dotyczących rozwiązań i dla kopalni, bo tam jest AGIEH. Mamy rozwiązania miejskie, Politechnika Wrocławska tutaj pewne rzeczy robi. Mamy lotniska, no to jest Poznań. Tam poznańskie supercentrum komputerowe. No i mamy rozwiązania dotyczące morza, no bo Politechnika Gdańska, no i takie ogólne case'y to znowu Politechnika Warszawska. Także to bardzo fajnie wygląda. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy i to też jesteśmy w stanie, pewnie za chwilę będziemy pokazywali, co tam w tych sieciach jest. Można te sieci zobaczyć na żywo. Nie trzeba wierzyć nam czy Inergo na pójść słowo, porozmawiać. że to na PowerPoincie działa, bo działa. Zresztą zapraszam do czytania ITWise'a przy okazji wydania Best 100 rankingu. Tam też jest właśnie z przedstawicielem konsorcjum taki wywiad, który przeprowadził ITWise i też można poczytać, po co to zrobiono, co tam jest, więcej szczegółów, także odsyłam do ITWise'a. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Czekam na kolejne wdrożenia, więc myślę, że wtedy będziemy mogli jakby tutaj ciekawie porozmawiać. Życzę powodzenia w zarządzaniu tyloma krajami, żeby wszystkie się tak samo rozwijały fajnie. Także dziękuję serdecznie za zaproszenie i za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania rozmów w Inergo, tych przeszłych i czekać na powiadomienie, te, które pojawią się nowe, a tu warto zrobić tam ten przycisk subskrybuj. Nie pojawiamy się często, ale jak już się pojawiamy, to faktycznie ciekawi goście, ciekawe rozmowy. Także ja serdecznie zapraszam, Arek Cempura.